Witam Was, moi drodzy, w ten dla Was niedzielny wieczór, a dla mnie środowy poranek. A gdzie w ten środowy poranek się wybieramy? Wybieramy się do miejscowości o nazwie Chester Le Street. Powiem Wam, że specjalnie patrzałem nawet jakieś YouTube'owskie filmiki, żeby nie skaleczyć wypowiadania tej nazwy. Czy to jest Chester Le Street, czy Chester Lee Street. Pora wczesna, na dworzu ciemno, na dworzu zimno, czyli jest to kolejny epizod tak zwany śniadaniowy, a na śniadanie wybieramy się do lokalu o nazwie Miss Elephant. I jeśli chodzi o Miss Elephant, tam na tych socjalach naprawdę są bardzo aktywni. Podoba mi się to, czyli mam nadzieję i zakładam, że to będą kolejni ciekawi ludzie, jakich poznam na moich YouTube'owskich wojażach. 3 pytania mam dotyczące tego lokalu. Pierwsze, skojarzyłem, że jest tam osoba o imieniu Magda i zastanawiam się, czy Magda to jest może Big Boss. Drugie, czy są jakieś tam obiady, bo ogólnie to jest Pancake House, czyli naleśnikarnia, jeżeli macie w Facebooku ustawione po polsku. I jedyne co z tych obiadów takich polskich widziałem, to widziałem pierogi. I to nie jest taki właśnie Miss Elephant, to nie jest taki typowo coś polskiego. Jedyne co tak naprawdę przykuło moją uwagę i dlatego tam się wybieramy prawie 3 godziny, bo jest Magda i właśnie zakładam, że to jest boss i były pierogi. Jeżeli chodzi o śniadania, tam chyba nic takiego polskiego nie ma, ale co? Pojedziemy, zobaczymy. Info dla świeżaków, przede wszystkim fajnie, że tutaj jesteście. Chciałbym Was tylko poinformować, że po każdej wizycie w lokalach, w tym przypadku w Miss Elephant, wybieramy się do studia, podsumować vibe'y, podsumować ceny, jakie były porcje, ogólnie jaka tam atmosfera jest i dać werdykt. Czy Miss Elephant smaczy, a może to susza. Także zostańcie do końca, bo lokalizację studia znalazłem petarda. Tradycyjny kącik tutaj również jest. PL bawi, Ania uczy, a że jedziemy do miejscowości w ogóle fajnie, bo to są nowe rejony dla mnie odkrywane. Chester Le Street. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat tego miasteczka. Chester Le Street to urokliwe miasteczko w hrabstwie Durham w północno-wschodniej Anglii z bogatą historią sięgającą czasów rzymskich. Jego nazwa dosłownie oznacza obóz przy ulicy. Chester pochodzi od łacińskiego castra, obóz wojskowy, a street od rzymskiej drogi Dare Street, która przebiegała przez te okolice i łączyła York z północną Szkocją. Jednym z najciekawszych miejsc w Chester Le Street jest kościół świętej Marii i świętego Cuthberta, który powstał na miejscu dawnego klasztoru z IX wieku. To właśnie tutaj przez ponad 100 lat, od około 883 do 995 roku, spoczywały relikwie świętego Cuthberta, zanim przeniesiono je do Durham Cathedral. Miejsce to dzięki temu miało ogromne znaczenie religijne w średniowieczu. Współcześnie Chester Le Street jest znane także z Emirates Riverside Stadium, nowoczesnego stadionu krykietowego, na którym rozgrywane są mecze międzynarodowe i wydarzenia koncertowe. Położone nad rzeką Wear, miasteczko ma też ładne tereny spacerowe, w tym Riverside Park, popularny wśród rodzin i biegaczy. Choć niewielkie, Chester Le Street łączy w sobie ducha historii z typowym północnoangielskim klimatem. Jest tu i trochę gwaru, i dużo przyjaznej, lokalnej atmosfery. Słuchajcie tego. Witajcie w zaśnieżonym Chester Le Street. Siemano, jesteśmy na miejscu i powiem Wam, że mega zaskoczony jestem, bo tutaj jest naprawdę sporo śniegu. Zobaczcie tutaj na samochód obok. U nas tyle śniegu nie było jeszcze i mam nadzieję, że nie będzie. Dobra, słuchajcie, jestem tutaj na tym parkingu i powiem Wam taki drobny sekret. Nie chciałem zapeszać, zanim tam nie przejeżdżałem koło tego Miss Elephant. To była jedyna miejscówka w mojej YouTube'owskiej karierze póki co, do której nie zadzwoniłem, czy mają otwarte. Po prostu widziałem, że oni codziennie, wiecie, aktywni są na socialach
No i zaryzykowałem. Nieraz ryzyko się opłaca, ale nie ryzykuję dalej z przytrzymywaniem jedynki, bo potrzebuję toaletę. Uciekam. Miss Elephant, Chester Le Street. Uciekamy, PL of Skarbia. Szybka sprawa organizacyjna. Ten parking, na którym zaparkowałem, to wyobraźcie sobie, że za 2 godziny, bo tutaj 2 godziny tak mniej więcej zawsze planuję sobie, kosztuje 70 pensów bargain. A czy to wszystko tutaj, co zamówiłem, będzie bargain, to się okaże w podsumowaniu. Póki co wjeżdża coś innego, wjeżdża czekolada i w ogóle fajnie. Patrzcie na to. Elephant. Takie małe detale. Big Bossa Magdaleny nie poznałem jeszcze. Niestety nie ma jej teraz w pracy, ale poznałem koleżankę o imieniu Laura. Thanks for looking after me, Laura. I co? Tradycja musi być podtrzymana za Miss Elephant, za Magdę, za Laurę, za w ogóle tutaj staff i za całe Chester Le Street. Aha, no i za was, moi drodzy widzowie. Wasze zdrówko. Powiem wam, że dla odmiany taką czekoladę w tym okresie w ogóle świątecznym i w tym całym ośnieżonym Chester Le Street to jest idealny napój. Zamówienie już przybyło i powiem wam, że wziąłem sobie pierogi, które, zobaczcie, je wziąłem sobie 3. Ogólnie porcja jest chyba 6 albo 7, ale jest opcja taka, że możecie sobie dodatkowo pieroga wziąć. I ja się spytałem, czy mogę po prostu sobie 3 wziąć pierogi i wziąłem taki i dostałem zielone światło od Lory. Także mamy 3 pierogi, ale do tego wziąłem największą opcję śniadaniową i ona się nazywa Hunger Killer i to jest jajecznica z 6 jajek. Ja wam powiem taką ciekawostkę, że ja ogólnie jadam u siebie jajecznicę z 6 jajek. Nie z mniej, no i nie z więcej. Po prostu 6 kupuję i kupuję extra large. Czyli jakkolwiek to brzmi Hungry Killer i ktoś może, wiecie, złapać się za głowę, że 6 jajek, to dla mnie jest ok. Czas na pierogi, bo od tego zaczynamy. I powiem wam, że nie mam pojęcia, jaki biorę. Po prostu biorę sobie pieroga, gryzę i wam pokazuję środek i mówię, co to jest. To będzie ser, bekon. Przepyszny. Dobra, pozwólcie, że spojrzę na ściągę. Jest tam bekon, biały ser, mashed potato, czyli ziemniaki i smażony bekon z cebulką. Następnego bierzemy tego. Nie wiem, co to jest. O! Moje... Jak nie jestem jakiś, nie wiadomo jakim wielkim fanem pierogów, to te są moje najlepsze. I co? Kapusta i grzybki. No i ostatni, i ten ostatni to jest taka dla mnie spora zagadka, bo to nie jest taki pieróg, który bym zamówił. Ale jak tutaj wziąłem sobie 3, to chciałem po prostu inne. I to jest ze szpinakiem. Patrzcie, jest tam szpinak, jest ricotta, ser i smażona cebulka. Pyszny. Czas na Hungry Killera i w ogóle już to lubię. Chodźcie, zobaczcie sobie, że jest smażony bekon, jest cebula i czerwona cebula. Jakoś bardziej też preferuję czerwoną i są pieczary i do tego taki malutki garnisz, ale to jest taki fajny nice touch. No i 3 tosty, masło mi nie jest potrzebne. Masło odstawiamy. Dzisiaj muszę się oszczędzać, bo to w ogóle nie jest koniec zamówienia. Odstawiamy masełka
I czas na spróbowanie jajecznicy, bo powiem Wam, już nie pierwszy raz tak mówię, że co jak co, ale ekspertem od jajecznicy to jestem. Pieczary, cebula i ten bekon robi robotę. To jest naprawdę super pomysł. Takie naprawdę orzeźwiające. Macie ogórka świeżego, macie pomidora i cebulkę. Pyszne. Żeby Wam zobrazować, jak jestem mega głodny, to, bo wiecie, 3 godziny jazdy, z godzinę wcześniej wstałem, żeby po prostu przygotować się do tego wyjazdu i nic nie jadłem. To przyspieszy Wam moje pokonanie Hunger Killera. Dobra, to nie koniec, a na moje szczęście, jako w nagrodę za to, że dokończyłem, właśnie przyszła Magda i sobie z nią chwilę porozmawiam. Zanim wiecie coś, na nazwie której wielu ludzi dostało jobla, to wjeżdża kawa. Duża Amerykana musi mnie postawić na nogi, chociaż to śniadanie już mnie postawiło i w ogóle postawiło mnie też również na nogi rozmowa z Magdaleną, którą właśnie zobaczyłem, jak widzieliście. Znaczy Magdaleny nie widzieliście, ale widzieliście pod koniec pokonywania Hunger Killera, jak Magdalena weszła. Także próbujemy kawy. Bez cukru, bez mleka, pyszota, a jeżeli chodzi o bez cukru, to za chwilę będzie jego aż nadmiar. Jak już zauważyliście, cukru tutaj będzie aż nadto. Jest to dubajski gofer i powiem Wam, że prezentuje się przepięknie, ale trzeba to spróbować. Ciepły gofer. Chodźcie w ogóle, jeszcze Wam pokażę. Pistacje, sosik i czekolada. Plusem nie bycia gburem, bycia uśmiechniętym i poznania tak miłych właścicieli, jakim jest bez wątpienia Magdalena, jest to, że nieraz dostałem free cola. Próbujemy te lody. Pokażę Wam od razu tak z bliska. Na pewno jest to Oreo, takie ciasteczko. Jest biała czekolada i czarna czekolada. Lody pyszota. Ja zjem sobie te lody, zjem sobie tego dubajskiego gofra, wypijam kawę i uciekamy na podsumowanie i powiem Wam tak. Studio samo w sobie to jest petarda, ale fakt, że nie pada i fakt, że w nocy spadł śnieg, to może jeszcze dodać temu miejscu uroku. Wybieramy się właśnie na lokalizację studia i kto by powiedział, że będę dzisiaj ubierał okulary przeciwsłoneczne. Moi drodzy, kto by to przewidział, że Miss Elephant będę podsumowywał nie tyle co w tym miejscu, ale podczas takiej pogody. Jeżeli chodzi o lokalizację studia, o to miejsce, to zaraz jak znalazłem w ogóle Miss Elephant, ja się dowiedziałem o tym lokalu, o miejscowości Chester Les Street, to musiałem tutaj być. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy Angel of the North. Jest to przepiękny posąg, widzicie w ogóle jaki on jest wielki w porównaniu do mnie. I taka drobna ciekawostka, że ten cały posąg stoi na terenie dawnej kopalni i upamiętnia historię ludzi pracujących w kopalniach oraz przemysł ciężki, który ukształtował północną Anglię. Także witamy w PL-owskim studiu i zapraszam na podsumowanie Miss Elephant
Na samym początku chciałbym pozdrowić Ciebie, droga Magdo. Magdalena to jest Big Boss. Miałem to szczęście, że Magda się pojawiła podczas mojego pokonywania przeogromnej jajecznicy. Także pozdrawiam Ciebie bardzo. And I would like to say thank you to you, Laura, for looking after me. And thank you to someone, whoever made my delicious food today. Thanks so much. Podsumowanie zrobimy bez okularków, wolę mieć z Wami wzrokowy kontakt. Jeżeli chodzi o sam lokal w sobie, jest naprawdę duży. Jest naprawdę duży, ale fajnie, bo jest nadal cozy. Nadal jest przytulnie tam, te stoły są duże, siedzenia są wygodne, dużo jest najstaczy i fajnie, bo jest tam też taka tabliczka, ale ta tabliczka będzie gdzie indziej przełożona, po prostu tam Magda mówiła, że oni malowali jakąś ścianę i tą tabliczkę przenieśli i tam są rysunki dzieci. Fajne są te rysunki słoni, a ten jest moim ulubionym. Karta dań, te całe menu jest przeogromne, widzicie tutaj w przyspieszonym tempie. Jest wszystko, naprawdę wszystko. Jeżeli uwielbiacie słodkości, to jest miejsce dla Was. Przeogromny wybór, jeżeli chodzi o gofry, panini, jajecznice, ciasta, smoothie. Dla kogoś zdrowszego smoothie. Dzisiaj nie było za bardzo zdrowo, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Ja mam do domu z 3 godzinki, na spokojnie sobie w piękną pogodę pojadę, muzyczka będzie leciała, oksy będą założone i uciekam do siebie na siłownię, także te wszystkie kalorie spalę, a jest co spalać. Miss Elephant w ogóle jest na rynku od ponad 6 lat. Jak już powiedziałem, ten lokal naprawdę mi się podoba. W ogóle nawet był lokalny pan władza tam, pan policjant i powiem Wam, że to oznacza 2 rzeczy. Po pierwsze, jeżeli jest pan policjant, to bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie w tym lokalu, a po drugie, skoro w takiej małej miejscowości, gdzie każdy, zakładam, w Chester-le Street każdy każdego zna, każdy każdego kojarzy, jeżeli pan policjant wiedzący wszystko wybiera akurat ten lokal, to musi tutaj być dobrze. A czy dla mnie było dobrze, to zaraz się okaże. Zrobimy z tym podsumowaniem tak, że bo dosyć sporo zamówiłem, po prostu powiem każde osobno danie i od razu cenę. Mroźliwy w Chester-le Street dzień w Miss Elephant zaczęliśmy od czekolady i to był kubek średni czekolady i ten kubek kosztował 3,50. Wziąłem sobie, jeżeli chodzi o pierogi, to wziąłem sobie każdy z osobna, 3 pierogi to były po prostu takie dodatkowe i te 3 pierogi kosztowały 3,60. Do tego wziąłem największą opcję śniadaniową, czyli Hunger Killer i ta jajecznica kosztowała 11,90. Dzisiaj w mroźnym Chester-le Street był Dubaj i to był gofer i taki gofer kosztował 10,50. Od Magdy otrzymałem lody na spróbowanie i te lody są tutaj takim lokalnym bestsellerem i te lody kosztowały 0 funtów. Tą całą słodycz musiałem jakoś zbalansować Americano i duży kubek Americano kosztował 3,20. Za całość w Miss Elephant w Chester-le Street zapłaciłem 32,70. Zanim cenę w ogóle omówimy, to powiem Wam, że znalazłem tutaj sobie taki spocik, bo każdy chce zrobić sobie fotkę po prostu, nie? Ten posąg jest naprawdę przepiękny, fajny w ogóle pomysł i cieszę się bardzo, że znalazłem zarówno Miss Elephant, jak i lokalizację tego studia. Słuchajcie, moi drodzy, muszę tutaj trochę bliżej podejść do kamery, nogą sobie przytrzymywać statyw, bo jakkolwiek jest słonecznie, jest mroźnie, ale jest naprawdę tutaj wiecznie. My się wiatrów nie obawiamy, już nie takie rejony wieczne odwiedziliśmy. Słuchajcie, 32,70 za to, co zjadłem, bo naprawdę, no fulla tam brałem, nie? No nikt normalny tak naprawdę nie je i ja też bym tyle nie zjadł na takim moim normalnym śniadaniu. To znaczy, no z 6 jajek jadam jajecznicę, to jest dla mnie normalne i podejrzewam, że też normalnie jakoś słodycz bym sobie zjadł z kawą, ale no wiecie, pierogi chciałem sobie spróbować i było warto, naprawdę pyszne pierogi były, nawet te ze szpinakiem, tak to się chyba mówi, ze szpinakiem były dobre, jajecznica pyszna, naprawdę fajnie. Fajnie mi się z Magdą rozmawiało, kolejna osoba mega pozytywna, którą poznałem dzięki temu contentowi. Przyjeżdżajcie sobie, nawet jak za każdym razem mówię, rezerwujcie sobie stoliki, to tutaj nie macie co. Po prostu lokal jest naprawdę duży, sprawdźcie sobie ich sociale,
są tam fajnie aktywni. Wszystkie linki, może się powtórzę, z samego rana nagrywałem to raz, że mi się język plątał, a teraz mi się może język plącze, po prostu tu jest zimno. Linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. W ogóle też jest fajne to, że te pierogi też są dostępne z samego rana. No ja byłem tam naprawdę chyba 9:20. Możecie sobie pierogi z samego rana zjeść. Kolejna fajna rzecz, że ten parking obok to jest, no widzieliście na wideo, to jest tak naprawdę minuta na pieszo i on jest bardzo tani. Możecie sobie tam przyjechać, pójść sobie na śniadanko, czy po południu nawet na jakiegoś gofra czy coś i tutaj przyjechać. Tu w ogóle ta cała lokalizacja to jest 5 mil od Chester Le Street. Drobny apel, i to nie jest główny apel, który zawsze mówię na koniec. Drobny apel do lokalnych tutaj rodaków, którzy mam nadzieję zobaczą te wideo. Proszę Was o polecajki, bo jestem pierwszy raz w ogóle w tym rejonie, a to jest rejon Northeast, czyli wiem, że to jest East Sunderland i jest Newcastle. Fajnie byłoby, jakbyście mi w komentarzu albo po prostu w jakichś tam prywatnych wiadomościach, czy na Facebooku, czy na TikToku mi napisali jakieś polecajki być może Waszych lokali. Z miłą chęcią zrobię sobie research i Was odwiedzę w miarę możliwości czasowych i po prostu może lokali, który jest dla Was lokalnym, drodzy rodacy. I nie rodacy, przecież nie Polacy też możecie do mnie napisać. I can speak English pretty good, so please let me know if there's any places you want me to check out. I cały czas będę podkreślał to, że ja osobiście uwielbiam takie kafejki i osobiście wybieram się tylko i wyłącznie do takich kafejek, takich independent, takich prywatnych, a jeżeli tutaj jeszcze jest ten twist polski, to tym bardziej bym się wybierał zamiast do jakichś sieciówek. I Was zachęcam też do tego. Wspierajmy się nawzajem, pokażmy ten nasz patriotyzm poprzez czyny. Czyny typu, jeżeli macie niepolskich znajomych, macie niepolskich partnerów albo partnerki, to zabierzcie ich do takich lokali. To znaczy w Miss Elephant nie ma dużego wyboru, jeżeli chodzi o polskie jedzenie, ale nieważne. Ważne, że Magda jest Polką, która godnie nas reprezentuje. Ważne, że ten lokal musi mieć sporą renomę. W samego rana już deliverka działała na ostro, już pani przyszła, odbierała jakieś zamówienia. Także 6 lat już się ponad utrzymali na rynku, to muszą działać. Tam było już naprawdę parę stolików zajętych, także dużo ludzi przychodziło i napawam się dumą, kiedy widzę, że rodacy osiągają takie sukcesy za granicą. Także nie przedłużając tego epizodu niepotrzebnie, czas na werdykt. Miss Elephant w Chester Le Street. Założę oksy na tą okazję. Ten lokal uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie wiedzieli. Za lokal, który smaczy, ściągamy oksy. Śliczny lokal, cozy, duży, rozmiarowo duży, ale jest cozy. Przeogromna karta dań, jest naprawdę spory wybór. Są otwarci 7 dni w tygodniu, naprawdę długie godziny mają otwarcia, czyli nie macie żadnych wymówek, żeby nie ma, po pracy nie zdążę, przed pracą czy coś. Przyjedźcie sobie, ładne miasteczko, uwielbiam takie małe miasteczka, takie małe community, społeczność. Tutaj macie śliczny teren do spaceru, do porobienia instagramowych fotek, ceny normalne, down to earth, to nie są żadne jakieś kosmosy. Jeżeli uważacie, że to są kosmosy, to pójdźcie sobie do jakichś sieciówek, do jakichś innych tandetnych lokali i zobaczycie, co to znaczy cena kosmos. Przemiła też obsługa z Lorą na czele, no i z szefową Magdaleną. Uśmiech tam promieniuje. Nie ma chyba lepszego miejsca na poranną kawę niż lokale typu Miss Elephant, gdzie vibe'y są jak najbardziej na plus. Apel do lokalnej, mam nadzieję, lokalnej publiczności z Northeast już był, a teraz pozwólcie, że przekażę Wam tradycyjny apel. Nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie, nie bądźcie gburami. Jeżeli macie dużo energii w pracy, to przełóżcie ją na zabawę z dziećmi, na spacer z ukochaną albo ukochana na spacer z ukochanym. Odwiedzajcie takie lokale jak Miss Elephant, odwiedzajcie nasze lokale,
Bądźmy patriotami właśnie w taki sposób. I nie wiem, czy się powtórzę, bo już nie pamiętam od tego zimna. Uśmiechajcie się do siebie. Trzymajcie się, widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19 UK czasu. Hej!